Dzień dobry. Jako PRZ Racing Team jesteśmy niezwykle podekscytowani dzisiejszym wydarzeniem oraz nowościami, którymi chcemy się z Wami podzielić. Ostatni rok był dla nas niezwykle pracowity. Zmotywowani sukcesami sezonu 2021 postanowiliśmy pójść o krok dalej i opracować technologie, które pozwolą nam na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników w tegorocznych edycjach zawodów. Aby to osiągnąć, przez ostatnie miesiące prawie 100 osób spędziło tysiące godzin na warsztacie projektując, konstruując oraz poszukując najlepszych rozwiązań. To niezwykłe uczucie być częścią zespołu, który zrodził się z pasji do motoryzacji i od 9 lat kształci i rozwija najlepszych inżynierów. Wierzymy, że doświadczenie zebrane przez te wszystkie lata i zaangażowanie przełożą się w wyniki na torze. Aby przedstawić Wam nasz zespół, zapraszam na krótką historię o naszych poczynaniach w świecie Formuły Student. Zespół powstał w 2013 roku. Już od tego momentu mieliśmy jeden cel – wspiąć się na podium zawodów Formuła Student. Pierwszy bolid, który zbudowaliśmy, przekroczył nasze oczekiwania, a z każdym kolejnym byliśmy coraz bliżej osiągnięcia założonego celu. Z PMT-01 zaczęliśmy na zawodach w Wielkiej Brytanii i Włoszech, z pierwszymi sukcesami i pozycją top 20 w klasie spalinowej. Nie poddawaliśmy się i rok później wróciliśmy ze zdwojoną siłą, osiągając miejsca w pierwszej 15 na Węgrzech i we Włoszech. Następnie, już z nowym bolidem, PMT-02, zdobyliśmy drugie miejsce w konkurencjach dynamicznych na torze Park Motor Castiglioni w 2018 roku. Aż w końcu, w roku 2021, wraz z najnowszą konstrukcją PMT-03, pojechaliśmy do Holandii, Czech, Chorwacji i Węgier, gdzie nasz zespół utrzymywał się w top 10 najlepszych zespołów, a na chorwackich zawodach zajęliśmy drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. W tym sezonie liczymy na jeszcze lepsze wyniki, a pracuje na to skład zespołu, liczący ponad 100 osób zaangażowanych w projekt PMT-04. To, co do tej pory się wydarzyło, nie miałoby miejsca bez pasji, zaangażowania i ciężkiej pracy, ale również licznych błędów, które popełnialiśmy i z których mogliśmy wyciągać wnioski. Nadchodzą nowe wyzwania. Ubiegłoroczny sezon przechodzi do historii, a PMT-03 na zasłużony odpoczynek. Tegoroczny sezon będzie dla nas niezwykle wymagający. Już niedługo pojawimy się na czeskim torze Autodrom Most, gdzie zainaugurujemy sezon. Pojawimy się również w Chorwacji, gdzie celem jest zdobycie podium, jak w zeszłym roku. A także pierwszy raz w historii zespołu pojawimy się na Formula Student Germany, czyli najbardziej prestiżowej edycji zawodów. Tym wyzwaniom postara się sprostać nasza najnowsza konstrukcja, czyli bolid PMT-04. Aby przybliżyć zastosowane w nim technologie, przekazuję głos Radkowi. Witajcie. W tym roku w konstrukcji zaszły ogromne zmiany. W poprzednim sezonie we wszystkich wcześniejszych konstrukcjach wykorzystywaliśmy jako naszą konstrukcję główną lamę skonstruowaną z wóz stalowych. W obecnym bolidzie w PMT-04 zdecydowaliśmy się na konstrukcję hybrydową. Jest to połączenie tyłu ramowego wykonano w takiej samej technologii jak w poprzednikach, natomiast czymś zupełnie nowym dla nas jest węglowy monokok, który jest połączeniem konstrukcji skoropowej i kompozytowej. Naszym głównym celem w przypadku konstrukcji PMT-04 było tak naprawdę zdobycie doświadczenia, które pozwoli nam w przyszłości zastąpić w całości ramę konstrukcją właśnie monokokową. W projekcie zaangażowane było ponad 20 osób, a prace nad projektem zaczęły się jeszcze w 2019 roku. Przez 3 lata poświęciliśmy 1200 godzin na realizację projektu oraz wykonaliśmy 100 próbek testowych laminatów. Nasza finalna wersja monokoku ma rdzeń w kształcie plasta miodu wykonanego z aluminium, który opatula od 6 do 25 warstw tkaniny. Łącznie zużyliśmy ponad 20 m2 tkaniny, a konstrukcja waży 23 kg. Nie ukrywamy, było to jedno z największych wyzwań, jakiego się podjęliśmy. Cześć! Dzięki zmianom w konstrukcji nośnej mogliśmy na nowo podejść do tematu ergonomii kierowcy. Naszym celem było wyznaczenie jak najniższego środka ciężkości kierowcy. Nasza nowa ergonomia spowodowała, że konstrukcja całego bolidu stała się bardziej zwarta i agresywna. Sam projekt ergonomii rozpoczął się w listopadzie 2020 roku, kiedy to zainspirowani pozycją kierowcy Formuły 1 zaczęliśmy się zastanawiać, jak uzyskać najlepszą i najlepiej dostosowaną do warunków Formuły Student pozycję kierowcy.
W ramach projektu zbudowaliśmy stanowisko do badania ergonomii, w którym sprawdzaliśmy 7 wariantów pozycji kierowcy. Finalnie udało nam się obniżyć środek ciężkości kierowcy do 311 mm nad ziemią. Aby to uzyskać, kąt pochylenia został zmniejszony do 32 stopni, co w porównaniu do konstrukcji poprzedniego bolidu jest różnicą o około 13 stopni. Cała wysokość konstrukcji została zmniejszona, a najwyższy punkt ramy znajduje się na wysokości 980 mm, co w porównaniu do poprzedniej konstrukcji PMT-03 jest różnicą o ponad 20 cm. Pomogło nam to poprawić przepływ powietrza wpadającego na tylne skrzydło. Aby bardziej przybliżyć Wam, jak działa aerodynamika, przenieśmy się do Daniela. Cześć! W tym sezonie główną uwagę przyłożyliśmy do sidepodów oraz przedniego skrzydła. Wykonaliśmy około 150 symulacji tychże elementów, dzięki czemu udało nam się zwiększyć docisk przedniego skrzydła o 20%, przy zmniejszeniu powierzchni nośnej o 15%, dzięki czemu zmniejszyliśmy również obszar turbulentny za nim, co w pozytywny sposób przełożyło się na działanie sidepoda. Wykonaliśmy także kilkanaście symulacji całego pakietu, aby współpracować z innymi sekcjami i sprawić, żeby był on bardziej wydajny. Aby zmniejszyć wagę pakietu aerodynamicznego, zmieniliśmy sposób wykonywania kompozytów i możemy śmiało stwierdzić, że jest to nasz najbardziej zaawansowany pakiet do tej pory. Cześć. W naszym najlepszym bolidzie rozwinęliśmy i odejrzeliśmy wiele podzespołów. Sekcja elektroniki nie pozostała w tyle i przygotowała nową wiązkę zawierającą ponad 220 metrów przewodów, ważącą jedynie niewiele ponad kilogram. Jest to redukcja masy o 80% względem wiązki znanej z bolidu PMT-03. Najnowsza odsłona naszego systemu pneumatycznej zmiany biegów i obsługi sprzęgła postanowiła nam zaoszczędzić 20% więcej sprężonego powietrza niż w zeszłym sezonie, przy całkowitej masie układu około 1 kg bez wydłużania czasu zmiany biegów. Do wyświetlania parametrów bolidu zdecydowaliśmy się wykorzystać ADU od EcuMastera, które w połączeniu z EMU Black oraz PMU16 pozwoliło nam zwiększyć liczbę logowanych kanałów z 54 do 70. Więcej o naszym systemie zbierania danych opowie Wam Patryk. Cześć! Jednym z najbardziej przełomowych projektów elektronicznych w PMT-04 jest nasz autorski Telemetry Box. Zaprojektowany przez nas układ w oparciu o platformę Raspberry Pi pozwala nam na zbieranie wszystkich danych telemetrycznych z umieszczonych w naszym bolidzie czujników, a następnie zapisywanie ich na dysku SSD oraz wysyłanie przez sieć GSM. Dzięki temu możemy zbierać duże ilości szczegółowych danych, a w czasie testów lub zawodów nasza drużyna może monitorować te dane telemetryczne niezależnie od miejsca pobytu, czy to na miejscu, czy to na innym kontynencie. W tym pakiecie możliwe jest przesyłanie konfiguracji ECU, PMU, ADU zdalnie, bezprzewodowo. Nasz autorski Telemetry Box zawiera także wbudowany system komunikacji FM. Utrzymanie kontaktu radiowego z kierowcą okazało się nieocenioną pomocą w czasie testów i zawodów. Dzięki zastosowaniu czujników prędkości kół zbieramy dane, które mogą nam posłużyć do analizy osiągów bolidu oraz kierowców, a także do implementacji ulepszonej strategii kontroli startu oraz pierwszej w historii naszego zespołu strategii kontroli trakcji. Za połączenie wszystkich komputerów, czujników i odbiorników odpowiada nasza najlżejsza jak do tej pory wiązka przewodów wykonana w standardzie Mil-Spec z wykorzystaniem lotniczych przewodów Spec44 oraz wtyczek Deutsch DT oraz DTM. Zapewnia nam ona bezawaryjne i wodoodporne połączenie elektryczne wszystkich wymagających tego urządzeń przy stosunkowo niskiej masie własnej. Wszystkie te rozwiązania pozwolą nam wykorzystać do maksimum potencjał bolidu PMT-04. Od 2018 roku nasz zespół stawia na dobrze znany silnik Triumpha o pojemności 675 cm3 z modelu Street Triple. Wynika to z tego, że posiada on płaski wykres momentu obrotowego, co przekłada się na znakomite osiągi na torze. Liczne godziny spędzone na hamowni pozwoliły nam go bardzo dobrze poznać. Dzięki temu wprowadziliśmy szereg udoskonaleń w porównaniu do jednostki z PMT-03. Zaprojektowany został również nowy układ dolotowy, który zwiększa efekt doładowania dynamicznego, a dzięki temu, że został wykonany z materiału CFPA12, czyli nylonu z dodatkiem włókna węglowego, zwiększa się jego wytrzymałość. Zostały również zmienione wymiary i ułożenie chłodnic, co zdecydowanie poprawiło chłodzenie, a zastosowanie tytanowego tłumika pozwoliło ograniczyć jego masę o 70%.
Cześć. Jeżeli chodzi o układ zawieszenia, to jest to ewolucja rozwiązań, które stosowaliśmy już w poprzednich konstrukcjach, dlatego jesteśmy pewni ich niezawodności. Jako sekcja skupiliśmy się teraz na poprawie sztywności wszystkich elementów i ułatwieniu ich regulacji. W fazie projektowej naszym głównym celem była poprawa kinematyki w taki sposób, aby jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał opony na torze, a wszystkie symulacje i iteracje, które przeprowadziliśmy, pozwoliły nam na zoptymalizowanie układu kierowniczego, wahaczy i systemu amortyzacji. Ponadto w bolidzie PMT-04 zamontowaliśmy dodatkowe czujniki, które pozwolą nam monitorować kąt skrętu kierownicą, temperaturę opon oraz prędkość obrotową kół. Dzięki takim czujnikom będziemy w stanie zbierać i analizować dane o pojeździe w trakcie jazdy i dobierać odpowiednie ustawienia pod każdego kierowcę. Tegoroczną fazę wykonawczą uważamy za zamkniętą. Z tego tytułu pragniemy serdecznie podziękować Politechnice Rzeszowskiej, Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedrze Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej oraz naszemu opiekunowi, doktorowi Piotrowi Strojnemu, za wieloletnią współpracę, zaufanie, możliwości oraz przestrzeń do rozwoju. Dziękujemy naszym partnerom oraz sponsorom za okazane wsparcie, bez którego nie bylibyśmy w stanie wykonać naszego bolidu. W szczególności dziękujemy naszemu głównemu partnerowi, firmie BorgWarner. Ta wieloletnia współpraca przynosi niesamowite efekty, którymi są coraz lepsze oraz bardziej zaawansowane konstrukcje. Szczególnymi partnerami są dla nas firmy Alunit, Rofa, ATS, Aptiv, EBA, Omni 3D, Dremek oraz Rymatex, bez których wkładu nie moglibyśmy przygotować tak zaawansowanej konstrukcji. To m.in. dzięki tym firmom mogliśmy zastosować tak innowacyjne rozwiązania w naszej konstrukcji jak monocoque. Realizacja tak zaawansowanego projektu nie byłaby możliwa bez ich wkładu. Pragnęlibyśmy również podziękować wszystkim pozostałym partnerom za okazane wsparcie. Wszyscy razem tworzymy PRZ Racing Team. Jak widzieliśmy, użyte podzespoły w naszym bolidzie są niesamowicie dopracowane, a zespół dołożył wszelkich starań, aby na tegorocznych zawodach walczyć ramię w ramię ze światową czołówką zespołu Formuły Student. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Was na oficjalną premierę naszego najnowszego bolidu. Przed Wami PMT-04. Oto PMT-04, najnowszy bolid spod szyldu PRZ Racing Teamu, który naszpikowany jest nowatorskimi rozwiązaniami. Jesteśmy dumni z naszego kolejnego pojazdu, który powstał dzięki współpracy niesamowitego zespołu. Nasza nowa aerodynamika i ergonomia kierowcy, zastosowanie technologii monocoque, udoskonalenie zawieszenia oraz silnika, a także autorskie systemy elektryczne i telemetryczne sprawiły, że nasz bolid dopracowany jest w każdej płaszczyźnie. To niesamowite być częścią zespołu PRZ Racing Team. Dziękujemy wszystkim sekcjom za włożoną pracę. Przez ten rok wykonaliśmy naszą najlepszą i najbardziej skomplikowaną konstrukcję, która jest lepsza i szybsza od poprzedniczek. Zbliżające się testy naszego bolidu pozwolą nam lepiej przygotować się do zawodów Formuła Student, na których zobaczymy, jak konkurencyjni jesteśmy na tle innych zespołów. Mimo że nasze dzisiejsze wydarzenie dobiega już końca, nadal możecie śledzić nasze poczynania na platformach społecznościowych takich jak Instagram czy Facebook. Ponadto zapraszamy na naszą stronę internetową, na której znajdziecie wszystkie aktualności oraz informacje o naszym zespole. Przyszłość niesie ze sobą wiele nowych wyzwań, takich jak budowa w pełni elektrycznego bolidu. Ale dzięki Wam wiemy, że nic nas nie zatrzyma, ponieważ przyszłość zaczyna się dziś. W imieniu całego zespołu PRZ Racing Team dziękujemy.
Widzimy się na torze.